Fluxa bym dał tu. Nie? Co to było? Tu. To coś tu jest cały czas. To było grube. To było grube w Teraz się nagle ciepło zrobiło? Takie skoki? To jest ciekawe. To jest dziwne. To jest ciekawe, okej. Anachów. Mała wieś położona na Opolszczyźnie, której historia zaczyna się jak wielu innych na tym terenie. Jeszcze w XIX wieku była to cicha rolnicza osada. Po wojnie, gdy granice przesunięto, zamieszkały tu zarówno rodziny autochtoniczne, jak i przybysze z Małopolski. Kolejne dekady były dla Anachowa czasem świetności. Toczyło się tu normalne, spokojne życie. Jednak z biegiem lat, głównie z uwagi na brak bieżącej wody, trudny dojazd i odizolowanie od większej cywilizacji, młodzi wyjeżdżali w poszukiwaniu pracy i nauki. Starsi umierali, a gospodarstwa coraz częściej stały puste. Jeszcze w latach 80. Anachów wciąż żył, choć czuć było, że wieś powoli gaśnie. Na początku XXI wieku pozostało tu już zaledwie kilka rodzin. Przełom nastąpił w 2006 roku, kiedy to opustoszałe domy zaczęły przyciągać szabrowników. Znikały meble, sprzęty, a nawet dachówki. To, czego nie wyniesiono, niszczył czas i wilgoć. Ostatnia mieszkanka, pani Romualda, przez lata trwała wśród ruin, wspominając dawnych sąsiadów i bojąc się intruzów, którzy coraz częściej pojawiali się nocą. Kiedy zmarła w 2019 roku, wieś definitywnie opustoszała. I wtedy zaczęła się druga, mroczna część historii. Lokalni dziennikarze pisali, że w tej wsi można kręcić filmy grozy. Odwiedzający Anachów mówili o dziwnych zjawiskach, nagłych spadkach temperatury, krokach w pustych domach, skrzypieniu podłóg, które od dawna nie znały ludzkiego ciężaru. Niektórzy słyszeli szepty, inni widzieli cienie w oknach. Urbexowicze i badacze zjawisk paranormalnych wspominają też o awariach sprzętu, rozładowanych bateriach, zakłóceniach w kamerach, a nawet o głosach EVP, które zarejestrowały się na nagraniach, choć w danej chwili nikt ich nie wypowiadał. Dziś Anachów, nazywany wsią widmo, pozostaje pustką na mapie i jednocześnie przestrzenią pełną historii. Jest świadectwem tego, jak giną małe przysiłki i jak szybko natura odbiera to, co stworzył człowiek. Ale dla tych, którzy tu przyjeżdżają, to coś więcej niż tylko ruiny. To miejsce, w którym przeszłość zdaje się wciąż żywa, gdzie stare mury szepczą o dawnych wydarzeniach, a granica między światem realnym a tym, co nadprzyrodzone, staje się wyjątkowo cienka. Być może to tylko efekt sugestii, klimatu ruin i poczucia, że wkraczasz w miejsce naznaczone stratą, a być może efekt jeszcze czegoś lub kogoś innego. Jesteśmy w Anachowie, opuszczonej wsi w województwie opolskim, w której tak naprawdę ostał się ten jeden dom tylko za nami. Po drodze mijaliśmy też parę ruin, już nawet tego nie mogę nazwać budynkami, 4 ściany w środku przejęta przez roślinność i tyle. Tak, no to jest jedyne miejsce, do którego tak fizycznie da się wejść. No i co mnie zaniepokoiło, jak tutaj byliśmy za dnia, spędziliśmy tutaj, nie wiem, godzinkę, półtorej, robiąc te ujęcia dzienne i przez drugą połowę naszej obecności ja miałem takie uczucie jakby takiego mikrobólu głowy. Nie mam ogólnie problemu z migrenami, z jakimś nadciśnieniem. Też nie odnotowałem, żeby tu był jakiś grzyb, jakiś kurz większy niż w innych
opuszczonych miejscach, więc to jest bardzo subiektywne i to może być wszystko. Oczywiście jak stąd wyszliśmy, to minęło, no ale dało mi to do zastanowienia tak wstępnie na dzień dobry, nie? No, ja z drugiej strony jakby nie miałem żadnych fizycznych objawów, nazwijmy to, ale coś mnie jakby ciągnie do tego domu. Po prostu jakby nie jestem na 100% pewien, że coś tam jest i muszę tam wejść, ale coś mnie skłania Tak, jednak, żeby to sprawdzić. Jest coś nie? takiego magnetycznego, nie? W tym miejscu. No, coś w tym stylu. No i teraz właśnie jak tutaj przyszliśmy, zaczęliśmy się wstępnie rozkładać ze sprzętami. Ja cały czas się obracam za siebie, bo mam wrażenie, że ktoś się na nas patrzy, nie? To znowu może być takie wewnętrzne, bardzo subiektywne odczucie, no ale zobaczymy, w którą stronę się to rozwinie, jak wejdziemy do środka i zrobimy tam sesję, zresztą razem z Wami. Podążajcie z nami. Szlakiem tajemnic. To co? Którego bierzesz? Tego co zawsze, czy tego co... No, chyba tego co zawsze. No dobra. Zostaniesz tego specjalistycznego. No to jeszcze się okaże, czy on taki specjalistyczny jak zadziała kiedyś. O, Znaczy on działa, no na pewno, bo nawet go przy mikrofalówce testowałem przed tym, ale no to jest... zresztą był testowany na analizie Był, no. sofiówki, którą serdecznie zapraszam. Jak najbardziej, ale po tym filmie. Dokładnie. Dobra. Nie skoczyło, ale on tak zawsze skacze sobie na początku. Teraz na sumie jest prawie 0, ale coś tam skacze. No nie, zobaczymy, czy będą skoki takie bardziej punktowe, nie? No bo to jakby tego szukamy. Nie wiem, czy tu będzie teraz widać. Generalnie tam była kiedyś piwnica i prawdopodobnie no, strop tej piwnicy zawalił się w momencie, kiedy dach tego budynku się zawalił. Tutaj nie ma dachu. Obok budynku tutaj są pule z pszczółkami. Aktywne są pszczółki w środku, ale ich akurat nie będziemy niepokoić. Anomalii elektromagnetycznych na razie nie ma. No, niezbyt zachęcająco, szczerze mówiąc. Zobaczymy, co z tym zrobimy, czy coś w ogóle. O, ty tu łazisz, dobra. Ja, to ja. Tego, co przed chwilą usłyszeliście, my na żywo nie słyszeliśmy. Co ciekawsze, dźwięk zarejestrował się tylko na jednym urządzeniu, na kamerze sportowej, którą miał na sobie Filip. W naszej ocenie brzmi to jak zmodulowany, lekko zniekształcony głos kobiety. Nagranie nie jest w żaden sposób zmodyfikowane, jest jedynie podgłośnione. Po dokładnej analizie stwierdzamy, że nie jest to głos Eweliny, chociażby dlatego, że wówczas nagrałby się też na kamerze, którą trzymała w rękach. Posłuchajmy jeszcze raz. Dajcie znać w komentarzu, czy słyszycie to, co my, i jeśli tak, to jakie słowa według Was tam padają. Być może wspólnie uda się ustalić, czy jest w tym jakiś szerszy kontekst. Co, jeśli chodzi o parter, no u mnie nic. U mnie też nic. Czyli co, u Ciebie na zewnątrz cisza i na parterze teraz też cisza? Tak, tak, nic, zero. No, u mnie to samo. Możemy je zostawić włączony, gdzieś tam położyć chyba. No, I będziemy widzieć, albo w jego przypadku słyszeć, jak coś się zadzieje. mhm. No co, no dobrze by było teraz sesję rozpocząć. No zacznijmy od parteru, nie? Tak, tak. I tutaj są do wyboru zasadniczo 4 pomieszczenia. Jedno z tym piecem i z tymi pajęczynami. No, No i te takie 3 podobnej wielkości jak to. Tutaj przyległe do siebie. mhm. Nie wiem, czy jakieś szczególne odczucia, że których pomieszczenie bardziej Cię przyciąga, czy coś?
A u ciebie, Ewelina? Na razie jeszcze nie. Nie, no. Nie, wiesz co, ja też Wcześniej- nie mam. Ja też nie. Nie, tak jak w porównaniu do Głogoczowa, to tam miałem Od razu był ten od pokój z razu, grzybem, nie? A tutaj nie. Ale muszę wspomnieć o jednej rzeczy i nie wiem, czym jest to spowodowane, ale teraz mnie zaczęła głowa boleć. Co ty mówisz, tak? No. No to ciekawe. Nie jakoś bardzo, po prostu trochę mieć mi, nie? Ciekawe. I wiesz, co jest najlepsze? Najbardziej czułem to, jak chodziłem po zewnątrz. A jak weszliśmy teraz do środka, to trochę mi zaszło. Aha. No trzeba obserwować te fizyczne takie odczucia, nie? No, bo dziwne to jest. Bo też nie masz jakiegoś naciśnienia, jakieś coś tam, że tak na co dzień, nie? No raczej nie. No. No dobra, no. No to co? E, Rozkładamy się. inaczej. Fluxa połóżmy tam, gdzie nie ma przeciągu. Tu są przecież zabarykadowane okna. Aha. A to cały czas czuć, że coś wieje. No właśnie dlatego o tym mówię, bo teraz poczułem wiaterek na twarzy i zaraz byłby długi sygnał, że temperatura spadła, nie? To co tu? Tu jest mocny przeciąg, a tutaj są, Jest, no. tu są dykty na oknach. Mhm. Dobra. Dobra, przeniesiemy pana jaja. Może nie na tej. O, właśnie tu. Chowamy na razie te, czy gdzieś... Ale nie, poczekaj. Można bo je i tak położyć. Ale co, to tu? Czy na razie odkładamy je gdzieś tam? No bo co, o IMF-y pytasz, tak? No. No połóż może na oknie. Bo wiesz, tak mówię, Albo czekaj, w progu, nie? bo tak mówię tymczasowo, jak się będziemy rozkładać. A jak go położyć, bo fluxa bym dał tu. Nie? Co to było? Weź, to było grube. To było grube w chuj. Tu. To coś tu jest cały czas. Tu jest okno. A to jakby... Tu jest okno otwarte w ogóle też, nie? Tak, tak. To było w tym pomieszczeniu. Ty, To było tu. co to było? To nie było na zewnątrz. Nie, to było w środku. Trochę tak jakby odgłos odrywania tapety, nie? No jakby coś spadło. Z takich rzeczy to miejsce słynie właśnie. No. Jakby też nie ma co się dziwić, że takie rzeczy się tutaj dzieją. Jakby z jednej strony jest to dziwne, ale z drugiej strony to jest jedyny budynek, który ostał się w tej wsi i on wcale nie jest już w dobrym stanie technicznym. No tak, tak. Więc on się może sypać, ale to jest taka sama akcja jak na Zofiówce. To jest to samo, tylko no nie wiem, chodziliśmy tutaj dobre 1,5–2 godziny, No. tak? Chodziliśmy po górze, czy coś, zero dźwięku, nic się nie działo. Znowu przychodzimy tutaj później i nagle... I co najlepsze, nie chodziliśmy po górze teraz. Bo... Nie, teraz nie. Dobra, ja tu postawię pana jaja, niech on sobie tutaj działa jako fotopułapka, nie? No, W takim razie. Jeszcze jedną rzecz warto dodać, bo my specjalnie jeszcze nie zaczęliśmy nawoływać, w sensie pytać, czy ktoś tu jest, czy ten, no bo zawsze jakby na początku chcemy poznać taką naturalną stronę miejsca, nie? I dopiero przy rozpoczęciu sesji się pytamy o jakiś znak obecności. Dlatego nie robimy tego na etapie IMF-ów, jakby świadomie, nie? Z wyboru. no. Dobra, zróbmy sesję, bo miałem wrażenie, że jakieś kroki. Ale to było grube. Muszę mieć tutaj któryś z was nogą. Nie, to bo w tamtym pomieszczeniu myśmy wszyscy w trójkę tutaj byli. Ale to jest 100% kopii wklej jak na Zofiówce. Jak zaczęliśmy sprzęty rozkładać, to koło nas coś spada, nie? Jesteśmy we trójkę. Ty, no. Pierwszy raz od tamtej pory właściwie. No i jeszcze Bromierzyk, nie? Ale to był ten sam weekend. Tego nie będzie widać w żaden sposób na kamerze mojej, ale przeszedłem się zobaczyć po prostu tu dookoła, tu. Czy czasem kogoś nie ma, No. ale nikogo nie widziałem. No nie, ty nie sądzę. Czekaj, ten plecak też zdejmę w końcu.
Czekaj, zrobię symulację trochę. No. Nie to. Nie tak. Jeszcze coś głośniejszego. Czekaj, bo mi jeszcze... Bliżej, nie? Bliżej. Duży kamień, drewniana podłoga, dociskam nogą i przyciskając, więc to chyba najbardziej przypomina, nie? No, Ale bez jaj, no to kto sam by się docisnął? no nie. Dobra, no odpalmy Fluxa i może EVP, jak mamy dźwięki, to pójdźmy od razu w EVP, nie? Spróbujmy, no. Ale aż się rozbudziłem, nie? Po tym. No. No teoretycznie to my powinniśmy w tamtym pomieszczeniu to robić, chociaż wydarzyło się to w momencie, kiedy byliśmy tu. Ale to tam będzie przekłamywał na bank. No. A ty? Tam się nagrywa, Tu jak się jest. nagrywa. Mnie się nagrywa. Dobra. Tu mamy pana jaja, tu mamy jeden statyw. Fluxa ustawiliśmy w drugim pomieszczeniu, znaczy nie w progu, bo w progu wyłapywał, nie wiem, czy jakiś pył. Dla jakby całkowitej pewności daliśmy go na środku tamtego pomieszczenia. Plan jest taki, że no spróbujemy zrobić sesję z Fluxem, zapytamy, czy ktoś tu jest i przy okazji włączymy EVP i spróbujemy się przekonać, czy to, co tutaj spadło. Ale patrzcie się, te deski to się załamują pod własnym ciężarem, nie? No, też warto wspomnieć, że akurat jak tu przyszliśmy, jakby padał deszcz, nie? Tak, jak stąd Jak wychodziliśmy, wychodziliśmy i teraz też przez chwilę coś padało. Tak różnie jest z tą pogodą. mogła nie? się gdzieś woda przedostać i coś tu mogło gdzieś runąć, nie? No, No ale dobra, jakby to miejsce właśnie słynie z takich rzeczy. Aha, jeszcze mamy IMF-y właśnie w progach, jeden. drugi tak samo. I drugi. Przy czym na razie żadnej reakcji z ich strony nie było. Zaczynamy sesję? No, myślę, że tak. To ja w takim razie włączam EVP. Okej. Niech już sobie leci. Jest tu ktoś z nami? Nie mamy złych zamiarów. Nie chcemy stąd nic zabrać, nie chcemy tu nikogo skrzywdzić. Chcemy się tylko zapytać, czy ktoś tu jest. I jeżeli tak, to czy chce tutaj być. Czy nie trzeba tutaj komuś pomóc. Czy to, co się przed chwilą zdarzyło w tym pomieszczeniu, to Twoja zasługa? Chciałeś nas przestraszyć? Może chciałeś pokazać, że tu jesteś? Możesz nam to pokazać jeszcze raz. Jeżeli możesz, to pokaż to jeszcze raz właśnie, proszę. Jeśli nie w tym pomieszczeniu, to może w innym. Stuknij tam, gdzie jesteś, albo powiedz coś. Spróbuj coś powiedzieć. Mamy urządzenie, dzięki któremu być może będziemy mogli Cię usłyszeć. Nawet jeśli nie usłyszymy Cię na własne uszy. Będziemy mogli Cię później usłyszeć. Pokażę Fluxa, w sensie jak działa, No, nie? możemy przejść do drugiego pomieszczenia. Jesteśmy teraz tutaj. Mogę go łapać? Nie łapałem. To nie nie byłeś ja. Ty i to był długi wzrost temperatury nagły. To był drugi sygnał. Czekaj, poczekam aż zrobi się niebieskie. Mhm. Mamy tutaj takie urządzenie, piramidę.
Jeżeli podejdziesz do niego z jednej strony, zaświeci się na czerwono i wyda z siebie dźwięk. Jeżeli podejdziesz z drugiej strony, zaświeci się na zielono i też wyda dźwięk. I w ten sposób możemy ze sobą porozmawiać na zasadzie takiej, że z jednej strony będzie tak, a z drugiej strony będzie nie. To urządzenie nie zrobi Ci krzywdy, my też Ci krzywdy nie zrobimy. Jeśli tu jesteś i nas widzisz, albo słyszysz, albo po prostu wiesz o naszej obecności, to podejdź proszę do tej piramidy, a będziemy wtedy wiedzieć, że mamy z Tobą kontakt. Jeśli trzeba, to być może spróbujemy Ci pomóc, na ile będziemy w stanie. Możemy się trochę odsunąć, jeśli potrzebujesz przestrzeni. Tak. To jest słuszna uwaga. Tylko tak bardziej dookoła. Pójdę może tutaj troszkę. Jeśli nie masz energii, żeby wydać z siebie jakiś dźwięk, stuknąć gdzieś, czy użyć tego urządzenia, stanąć przy nim, możesz pobrać tą energię z naszych innych urządzeń. Byle nie z nas. Byle nie z nas. Jeśli to, co spadło z sufitu w tym pomieszczeniu, było Twoją zasługą, to bardzo za to dziękujemy. Ale żeby wykluczyć wszelki przypadek, musimy mieć pewność, że tu jesteś. Czy możesz to albo coś innego zrobić jeszcze raz? Bardzo Cię o to prosimy. Może stuknij. Mówili nie 3 razy, nie? Mhm. Chyba, że chcesz, żeby coś się stało. Możesz to powtórzyć? Nie słyszymy, żebyś coś robił. Jeśli nie chcesz, żebyśmy tu byli, nie potrzebujesz pomocy, to zrób to samo, co na początku, jeśli to byłeś ty. Uderz w coś, rzuć czymś. Albo przejdź się gdzieś po tym domu. Podobno tu często kroki słychać. Może to jest wygodny sposób dla Ciebie, żeby nam coś powiedzieć. No dobra, chyba IVP można ten, nie? No, Na razie zamknąć. Jedna kreska baterii. Super, sobie może przerwę 5 minut No. i podładujemy ile się da. Możemy zostawić te włączone, bo one z bateriami są spoko. no, A zobaczymy, czy coś się wydarzy pod naszą nieobecność, nie? no. To nie wyłączaj jeszcze, tylko powiem jedno zdanie, Okej. że wychodzimy na chwilę. Poczekaj. To Nie. był nagły spadek temperatury. Tak, to był długi sygnał, ewidentnie. Wiecie, z tymi spadkami temperatury to też jest tak, że to może być forma manifestacji, nie? Może być, chociaż ja też poczułem, że się zrobiło chłodniej tu. Ale tu może być, bo to, mimo że jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie są zabarykadowane okna. No. Ale to teraz, przed chwilą tutaj było ciepło. Aha, Tu. i teraz się nagle ciepło zrobiło? Takie skoki? O, to jest ciekawe. To jest dziwne. To jest ciekawe, okej. Chciałem tylko powiedzieć, że położę tego IMF-a, bo jego nie słychać.
Tutaj, żeby był w kamerce jakby co, to ci też krzywdy nie zrobi. O, było dziwne. To było dziwne. Nagły wzrost, nagły spadek No. i 5 sekund później nagły wzrost temperatury, nie? Bo tak jak tutaj staliśmy tutaj dosyć długo. Ja stałem tu w miejscu, nie ruszałem się, tu było cieplutko. I poczułeś chłód. Tak, nagle jak już mówimy, zrobimy sobie przerwę i tak dalej, Ewelina się No. ruszyła i nagle poczułem chłód i był spadek, nie? Tak, no. No, Co ja mówię, że to może być forma manifestacji no. w jakichś tak szczególnych okolicznościach. I wzrost Tylko po prostu nie nagle. przez ruch, tak jak normalnie na fluksie, tylko przez zmianę temperatury faktycznie No, i nagły wzrost temperatury. no. Takiego czegoś nie mieliśmy nigdy. Nie. Dobra, do termowizji tu trzeba. Akurat bateria padła. Okej. Jeśli odpowiedziałeś nam jakby na żywo, a zarejestrowało to urządzenie, to bardzo Ci za te odpowiedzi dziękujemy. Wszystko w normie, chociaż przez chwilę jakby to przez te drzwi przeszedł inny kolor niż Się ruszacie? ja. No to Ty. No, to było. Jak się obracam, nie? To jest... Czy nie ruszam się, tylko zmieniam jakby napój, nie? No. Ale teraz nie. Nie, to ja. Nie, słychać, no. Dobra, bo co ja chcę zrobić? Zostawić to po prostu. Tak nie do końca wiem, co on łapie teraz. Weź tą lampkę może też na chwilę, bo Daniel świeci. No. Też tam cały czas nią świecimy, a... No tak. No tak, no. Temperatura, spadek temperatury. To nie ja, na pewno nie ja. To w ogóle z drugiej strony i to No, był z drugi drugiej sygnał. strony. Wiesz co jest najlepsze, że ja poczułem tą temperaturę, ale dopiero po tym jak to piknęło. Tu czuć przepływ powietrza, no bo no musi być czuć. No. No dobra, zostawmy to wszystko tutaj, zróbmy sobie Tak. 5 minut przerwy. No. Dobra, to chodź. To Ty. Chodźmy. Wychodzimy na chwilę na zewnątrz. Nie będzie nas tutaj, nie będziemy widzieć co się dzieje. To też może być dla Ciebie bardzo dobry moment, żeby sprawdzić te urządzenia. Jeżeli Ci przeszkadzamy, żebyś mógł albo żebyś mogła się zamanifestować, to teraz nas tu nie będzie przez chwilę. Możesz się bawić do woli. My to zobaczymy dopiero później. To co? No. To było. Dachówka spadła. No nie będę. Ja miałem kamerę wyłączoną. Tu? No. Co ty gadasz, że się takie rzeczy dzieją nagle? Przepraszam pana jaja. Nie. Teraz się zaświecił dopiero jak wyszliśmy. Wszystko się nagrywa. Aha. Ja powiem do tej Night Vision,
Wyszliśmy na zewnątrz. Filip poszedł na stronę, wyłączyliśmy kamerki. 5 minut przerwy dosłownie. No i w momencie, jak staliśmy z Eweliną przed wejściem, to tutaj z tego samego miejsca, mniej więcej z tego samego pionu, co wcześniej ten kamień czy cokolwiek to było spadł, z dachu na zewnątrz posypała się dachówka. Jakby było słychać, że to jest dachówka, która się toczy i spada na ziemię. I teraz to mnie zastanawia, bo albo to był wynik tego, że poprosiliśmy, żeby coś, żeby zrobił to drugi raz. Nie. I drugi raz coś spadło. Mniej więcej w tym samym miejscu. Na zewnątrz, ale jakby w tym samym obszarze, w tym samym pionie. No. Albo, no, szukając bardziej racjonalnego wyjaśnienia, tam po prostu, nie wiem, jakaś woda się zbiera po deszczu i no raz spadnie jeden kamień, raz drugi kamień. Tylko że za dnia to się nie działo, też padało, też... To co, próbujemy Spirit Boxa? Możemy, no. Możemy się przejść z tym Spirit Boxem tak po parterze, nie? Dobra. No jeszcze póki jesteśmy na dole, no to Spirit Boxa z głośnikiem zrobimy. Tak. Potem pewnie do ślepej sesji przejdziemy, nie? Ale to może... To już raczej na górze. Myślę, że raczej na górze tam z laserem i tak dalej. A teraz zrobimy trochę hałasu i zobaczymy. Na falach AM będziemy Spróbujemy, no. szukać, no. Czyli mniejsze ryzyko zakłóceń z fal radiowych. No dobra, ja tylko przeniosę pana jaja, bo będziemy chodzić po domu, więc troszkę przestawimy jedną czy dwie kamery, żeby nas tam gdzieś łapały. Dam go do tego pomieszczenia z piecem, bo ono takie przygnębiające się wydaje z tych No. pajęczyn i tak dalej. Można tam podejść na chwilę. Wezmę IMF-a do ręki, bo już go nie będzie słychać teraz. Tu się nagrywa wszystko. Dobra, no wszystko git. Co próbujemy? No. Troszkę może zwolnić, nie? Troszkę może zwolnić chyba. Hej, jesteś tu z nami? Możesz coś powiedzieć? Jesteś tu z nami. Mam w ręce urządzenie, które hałasuje, ale dzięki niemu możemy usłyszeć, czy coś mówisz. Zmienimy na chwilę na falę FM, żeby zobaczyć, czy jest w ogóle lepsza jakość na głośniku. No i ewidentnie głośnik działa lepiej z falami FM, mimo wszystko na falach FM ten szum jest taki, że głośnikiem jeszcze Ale nie to rozmawiamy. on ma tak Spirit Box fabrycznie.
No tak, ale wiesz, no głośnik jeszcze bardziej to ten, nie? Wzmacnia te szumy. No ale z FM-a, no to nie wiem, czy to nie został na tym razie. Cyrk, no. Cyrk. Z radio, nie? Da Quenta. Strasznie dużo muzyki. Nie, daj AM, to najwyżej przycisk. Przycisk to. No. Wiesz, 2 minutki zobaczymy, co cokolwiek się pojawi, nie? Ale to jest takie strasznie robotyczne, nie? No. Może spróbuję na chwilę głośniej podłączyć, zobaczymy na transmisji. Spróbuj, nie? Jest to. Coś jest, no. Możesz coś do nas powiedzieć? Chcesz tutaj być? Dużo jak na AM. No. Właśnie dużo, dziwne. Dziwne rzeczy wyłapuje. Też takie niepokojące, takie jakby... Dobra, wiesz co, trzeba sekund zrobić. No. Tu, Bo- czy góra. Jak na... Co? To nie byłaś ty? Co było? Siema. Też coś To słyszałem. teraz moje kolano, ale wcześniej... Nie wiem co to było, ale też coś słyszałem, To tylko nie samo wiem słyszałem. co, bo Ja nic nie akurat słyszałem rozmawialiśmy A gdzie to było? Co to było? z tamtej Gdzieś. strony gdzieś. Ale mówię ci, nie wiem co, bo rozmawialiśmy i ten. No tak jakby... Nie wiem, może kamień po prostu, może przez wiatr. Może Może. myszka znowu jakoś. Może. Wszystko jest możliwe. Dobra, ja chowam ten głośnik. No, dobra. Nie ma sensu z niego Ale korzystać. co chciałem powiedzieć, jak na standardy fal AM, to całkiem dużo tych odpowiedzi. Tylko one jakieś takie dziwne, jakieś takie robotyczne, jakieś takie jakby trochę nie z tego świata, w sensie nie chcę szukać na siłę, nie? Ale takie te głosy były... nie wiem, ja teraz nie zrozumiałem żadnego słowa, ale to było jakby takie dziwne te głosy, taka barwa taka... Tak, już No to same głosy głosami, ale tam w ogóle, nawet jeśli to by wyłapywało radio w jakiś sposób czy coś, no, normalnie jest szum. A były też takie Tak. robotyczne piski, jak ktoś oglądał stare filmy science fiction, chociażby Sex Misja, w którym gdzieś chodziły jakieś komputery, to był taki dźwięk właśnie starej maszyny, jakieś, wiesz, coś ale jakby sygnał, coś takiego. No dlatego chyba ślepa sesja nam pozwoli coś więcej No, wyłapać z tego. Także chyba się... Co, przenosimy się na górę? no, przenieśmy się na górę i już spróbujmy tam. No. Pochowam to wszystko. Za wszelkie odpowiedzi tutaj na parterze dziękujemy. Ale się przenosimy na górę, jeżeli chcesz. To możesz się przenieść razem z nami.
sobie postawię fluksa tu. Coś będzie łapał? Nie, świetnie. Pewnie będzie sobie łapał temperaturę co chwilę, ale tu jest dosyć chłodno. Czy ja sobie coś jeszcze chcę stąd wyciągnąć? Tu mam Spirit Boxa, tu mam EVP, tu mam EMF-a. No właśnie, no. On będzie sobie co chwilę piszczał pewnie. Plan jest taki, że zrobimy po prostu ślepą sesję tutaj, czyli słuchawki na Spirit Boxa. Ja będę miał zasłonięte oczy i będę mówił to, co słyszę, to, co się tam przebije, a Filip będzie zadawał pytania i zobaczymy, czy z tego się wywiąże jakaś komunikacja. To jest w ogóle łóżeczko dziecięce, które nie wiem skąd tu się wzięło. Widocznie w tym domu było jakieś dziecko, no bo chyba nie bardzo jest inna opcja, żeby ktoś tutaj to przyniósł specjalnie. No. Więc ja sobie siądę tutaj koło tego łóżeczka, bo wydaje się takim najbardziej symbolicznym miejscem w całym tym domu, nie? Raczej tak. Jakby to jest jedyny mebel, który w ogóle jest w tym domu, nie? Tak, ale jeszcze jest kwestia dziecko i no jest coś takiego, mi się to kojarzy z taką energią przedmiotu, nie? No. Że jeżeli jest jakiś charakterystyczny przedmiot, no to on może też jakby powodować, mieć swoją własną trochę jakąś No. wibrację, frekwencję, nie? Jedna rzecz, jak będziemy kończyć, to wiesz, zrób mi coś takiego, powiedz mi No. 2 razy, nie? No. Żebym wiedział, że to ty. Dobra. Żeby nie było niespodzianki jak w Kujawach, nie? No, No i właśnie, to, spadek, nie? to się będzie działo tutaj. Jest tu ktoś z nami? Krew! Krew, co masz na myśli? Nie chcesz, żebyśmy tu byli? Zbigniew, wyraźne. Zbigniew, bardzo nam miło. Jeśli to z tobą rozmawiamy. Przyszliśmy tutaj po prostu porozmawiać, zapytać się, czy może nie potrzebujecie tutaj pomocy. Jesteś tutaj? Z nami? Na strychu? Wcześniej, jak byliśmy na dole, coś chciało nas przestraszyć. Ona? Kto? Podobno w tej wiosce mieszkała kobieta, jako ostatnia. Ktoś się okradał. Coś po niemiecku było. No, to ciekawe, bo jesteśmy, taka dygresja do was widzowie, jesteśmy w województwie opolskim. Tutaj na wielu tabliczkach po prostu są też niemieckie nazwy, nie? Więc może się to zdarzyć. Coś po rosyjsku. Na bank rosyjski. No, to dosyć sporo narodowości się tu pojawia. Powiesz mi coś jeszcze? Ej, to są różne języki w ogóle. Ciekawe. Wcześniej jak byliśmy... On, czyli kto? Zbigniew? Anton? Anton? Kolejne imię. Ciekawe. To. 2 razy to. 2 różne głosy. To co? Sposób albo osób. Osób. Ile jest tu osób? Bo wychodzi na to, że skoro mówicie w innych językach i podajecie tyle imion, to jest was tu sporo. Podobno ludzie w największym domu tutaj w tej wiosce biesiadowali. Czuję przewiew tutaj od tych schodów. Mhm. No, akurat wieje wiatr. Dalekie. Padła na kamera? Tak. Okej. Dalekie. Max?
Max. To jest kolejne takie... Kolejne imię też w sumie. Może nie polskie, ale tu padają też różne języki, różne imiona. A co do przewiewu, o którym mówi Daniel, tak, wieje tutaj, więc to może mieć znaczenie. Cały czas coś się przebija, ale no ciężko powiedzieć. Ej, tu jest strasznie dużo odpowiedzi na tym AM. I to są takie dosyć wyraźne, bo Daniel dosyć szybko odpowiada, tylko to one są takie strasznie losowe. Trochę tak jakby tutaj było dużo osób, tak jak, nie wiem, no trochę sobie wymyślam teraz historię z uwagi na to, co działo się jakby w tym miejscu. Przez te właśnie biesiadowanie osób po wojnie, Pasterz? pasterz. Może był też tu jakiś pasterz. Zapytaj się, czy... Jesteś. Wyraźne. Jestem tu. A czy ty tu jesteś? Z nami? Jesteś z nami na tym strychu? Nie pie... No. Czy to ty to robisz? Ty sprawiasz, że tutaj dzieją się dziwne rzeczy w tym domu? Coś spada? Po rosyjsku. Coś. To jest dziwne. Spróbuj wpłynąć na któreś urządzenie, które stoi przy schodach. One ci nie zrobią krzywdy. Chris albo koniec. Koniec? Chcesz, żebyśmy skończyli? Powiedz wyraźnie tak, albo dotknij któreś urządzenie, które stoi przy schodach. To skończymy. Ej, no rosyjski, cały czas ten rosyjski. Ja chciałabym? Eureka? Eureka jest też, to się zazwyczaj mówi na koniec, nie? To jest takie, że doszliśmy do czegoś, Eureka, No. chciałabym, tak jakby też odpowiedź trochę na Idzie. to, czy A tak chcemy. jakby 2 razy, przez 2 osoby. Kto idzie? Może my mamy stąd iść, tak? Dajcie mi jeszcze jeden znak, czy chcecie, żebyśmy stąd poszli. To może chociaż pożegnajcie się z nami. Idą? Możemy stąd pójść, jeśli tego chcecie. Chyba że macie na myśli coś innego. Bo idą pojawiło się już któryś raz. Może ktoś tu do nas idzie? Może wy chcecie gdzieś pójść? Są, tylko no nie umiem tego powtórzyć. Jedyne czego nie możecie, to pójść za nami. Możecie iść w stronę światła, możecie zostać tutaj, ale nie możecie iść za nami. Dobra, kończymy chyba, nie? Widzisz, ale takie niewyraźne. Dobra, Jakbyście teraz włączyli światło, czy wcześniej? teraz. Teraz dopiero. To dziwne. No akurat w momencie jak cię klepnąłem. Aha. Tak mogło się ten... Ja byłem pewien, że wcześniej włączyliście światło z jakiegoś powodu. Tak jakby, Nie. tak jakby się mój wzrok przyzwyczaił do tej opaski i miałem wrażenie, że po prostu się światło przebija, a jeszcze, że jakby coś tu... Nie. To w ogóle. Ale to może się wzrok przyzwyczaił do Może, tego. no. No, tak być. No i co? Było tego dużo więcej. Było tego strasznie dużo. Właśnie w tym jest problem, że jakby jak zacząłem coś tłumaczyć trochę dla widzów, to za każdym razem jakby nie mogłem dokończyć, bo coś mówiłeś. Aha. I
jakby dochodziłem do jednego wniosku na przykład, że jest tutaj po prostu dużo osób i może być to związane z tą historią, o którą gadaliśmy, jak tu jechaliśmy, o tych biesiadach i tak dalej. No, to w czasach Bo- świetności, no. No tak, bo wiesz, jakby dużo narodowości, dużo o językach się pojawiło i tak dalej, nie? A z drugiej strony, jak zacząłem coś mówić, to padały takie odpowiedzi: idą, idź, koniec, coś, A, takie nie? bez sensu. No. Takie... Znaczy wiesz co, ja miszmasz, podejrzewam, że nie? wiele z tych odpowiedzi było zniekształconych, to w ogóle, bo było dużo odpowiedzi w ogóle nie po polsku. Znaczy ja słyszałem, że tutaj w Wanachowie, jak robią jakąś sesję czy ze Spirit Boxem, to czasem im się niemiecki przebija na innych tych, nie? Filmach. A tu było rosyjski albo jakiś ukraiński, No. białoruski w ten sposób. I podejrzewam, że to, co ja mogłem wyłapać i jakby werbalnie powiedzieć, nie, do No. was, no to też momentami mogło być zniekształcone na przykład z jakiegoś innego urywku. Mhm. Było dużo takich rzutów, ja już nie chciałem tego właśnie powtarzać, bo to by się strasznie bałagan z tego zrobił, ale takie A, E, takie A, takie jakieś zupełnie nie wiadomo z jakiego słowa wzięte, nie? Ale na bank, jedno co pewne, no było mniej polskiego niż zagranicznych. To co, zawijamy się i ten podsumowanie, nie? No, chyba tak. Bo już nam padają baterie. Pada wszystko, no już, no główne już nie mamy, nie? Znaczy ładuje się jeszcze bateria na ten, No, na zakończenie wystarczy. Ale wiesz flux, co, tak, te rzeczy tutaj tu się nic nie działo. nic nie działo. Poza tym, że laser padł całkiem, to się nic A. nie działo, nie? Dobra, spakujmy się tak, żeby było dobrze. Za wszystkie próby kontaktu dziękujemy. Mamy nadzieję, że nikomu tutaj nie przeszkadzaliśmy. Mamy nadzieję, że jeżeli będziesz miał taką możliwość, żeby stąd wyjść, nie za nami, Tak, ale w stronę swojego światła, jeżeli tego potrzebujesz, to że znajdziesz to światło. My teraz podążamy w swoją stronę. wy zostańcie tutaj lub idźcie w stronę światła. Tylko nie podążajcie za nami, tak jak też mówiłem wcześniej na górze. No to co? Nawiedzony czy nie? Ciężko stwierdzić. Ciężko stwierdzić. Jakby wydarzyło się tu parę dziwnych rzeczy i na pewno początek no to był takie no z grubej rury jak na Zofiówce, nie? Po prostu i potem No. jeszcze ta dachówka, nie wiem na ile to się nagrało, bo tak od przerwę mieliśmy i wyłączone kamery, ale w środku było włączone. No właśnie pytanie, czy coś ze środka złapało. Także zaczęło się na pewno z grubej rury. Ślepa sesja i w ogóle Spirit Box właściwie chyba niewiele Nie, jakby news. na dole po prostu mieliśmy takie, było słychać takie Szumy, dziwne to był taki odgłosy, ciekawy no. szum. Nie wiem, na słuchawkach może więcej słychać, więcej jest bardziej człowiek wyczulony, bo tych odpowiedzi było dużo więcej na słuchawkach niż na głośniku. Może też dlatego, że byliśmy wyżej, więc jakby więcej Też łapał. jest taka opcja. Ale co ciekawe, robiliśmy to na falach AM, na których zazwyczaj jakby tych odpowiedzi jest mało. Tak, A właśnie. było ich pełno. Było ich bardzo dużo, no. No, I w ogóle łapało jakieś nietutejsze języki, Mhm. więc... A nie jesteśmy gdzieś blisko granicy, żeby jakoś szczególnie Nie. nie wiem, Białorusi czy Ukrainie czy coś, no bo No nie, jesteśmy no bo na właśnie- Opolszczyźnie, nie? no No. tak, jakby łapało, tam było coś o Niemcach, coś jaki niemiecki, był rosyjski, a my najbliżej to jesteśmy granicy czeskiej tak naprawdę, No. nie? Więc no, dziwne. Z tą temperaturą tutaj też był taki dziwny skok i może ten fluks się trochę dziwnie zachowywał. No, Zobaczymy, co jeszcze termowizja pokaże, chociaż Mhm. no, do tej pory nam nic szczególnego nie pokazała no nie. w innych miejscach, no ale po to jest, żeby ją sprawdzać i kiedyś może coś pokaże. Jedno jest pewne, tutaj jest wszystko. Tu są żaby, tu są ptaki, Myszki, myszki, pająki,
Tak. wszelkiego rodzaju robactwo. Mhm. Ten dom pracuje, po prostu żyje, tutaj chodzi coś w ścianach, w murach, w podłogach, więc on może wydawać różne odgłosy, może się sypać, no zresztą Tak. widać po innych budynkach, że No. jednak ten proces rozpadu trwa, tylko w tym przypadku może tutaj dłużej ludzie mieszkali albo po prostu trwa wolniej, więc no zostawiamy to otwarte ten temat otwarty do interpretacji. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie. No my jeszcze nie wiemy, wy już wiecie, co się na urządzeniach pokazało, Tak, dokładnie. więc być może do tego się też będziemy jakoś odnosić, albo wy się właśnie odnieście. Kwestia odczuć. Miałeś coś? Wiesz co, no jakby poza tym bólem głowy to raczej nic. No właśnie. Co najciekawsze, jakby teraz już raczej mi przeszedł. O właśnie, bo ja też na początku o tym bólu głowy wspominałem, a to było tylko za dnia. Ja podejrzewam, że to jednak nie było związane z tym miejscem, nie? No. Bo teraz wieczorem, nie, też nie miałem żadnych odczuć, żeby nie było tak jak w Głogoczowie, że no. po prostu spina, że po prostu wiesz, że coś się lampi na ciebie, coś stoi No. koło ciebie, nie? Tutaj Chociaż jakby tak... jakby, co prawda ale to jakby też nie wiem w sumie jak to za bardzo wyjaśnić, ale też miałem coś takiego, że się rozglądałem, tak jak mówiłeś na No. początku, że jakby miałem wrażenie, że coś nas obserwuje, ale no tak jak wspominaliśmy wcześniej też o tych wszystkich zwierzątkach różnych tutaj, jakby to mogło być wrażenie spowodowane tym, że właśnie było tutaj dużo takich odgłosów, które wiedzieliśmy, że to były zwierzaki po prostu, no ale mimo wszystko jakoś tak, no nie wiem. No to potęguje pewne emocje i no ciężko stwierdzić, może No. tu jest coś więcej, ale no nie jesteśmy w stanie po dzisiejszej nocy tego udowodnić i na pewno powiedzieć, że tak tu się dzieją paranormalne No. rzeczy, nie? Po to właśnie tu przyjeżdżamy, żeby to zbadać, żeby to sprawdzić, a nie żeby Tak. za każdym razem mówić, że obiekt jest nawiedzony, nie? Bo to nie o to w tym chodzi generalnie, nie? No, także zostawiamy temat otwarty. Dajcie znać w komentarzu, jaka jest wasza perspektywa na to. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Podążajcie z nami. Szlakiem Tajemnic. W naturze też może reagować na przykład na wyładowanie atmosferyczne, jeżeli akurat go włączymy podczas burzy. Natomiast nie będzie reagować na naturalne pole geomagnetyczne Ziemi, dlatego że to pole jest stałe. A jak wspomnieliśmy, te urządzenia reagują tylko na zmiany w polu elektromagnetycznym. Gdyby nie Nie inaczej. wiedzieć o tej funkcji jakby po prostu tego urządzenia, to można źle zinterpretować powiedzmy jakby... No ten odczyt, nie? I Odczyt, nie? wtedy ktoś mógłby powiedzieć, że aha, no to tutaj ktoś stanął, jesteś No. tutaj, tak? Dobrze się czujesz, zielony tak, widzisz mnie, zielony tak, nie? A to nie do końca jest to samo, nie? No To- nie, bo po prostu wieje wiatr, nie? No dokładnie. To...